Ej, on ma trochę vibe Jana. Tu z kolei, jakbym miał szukać inspiracji, to powiedziałbym Kyle Alessandro. Yes! I like it. Jakbym słyszał taką losową piosenkę w każdej edycji Melody Festivalen, ubarwił i nadał jej taki autentyczny charakter, ale też w pewien sposób oryginalny. Ale myślę, że Soren ma szansę przebić jej wynik na Eurowizji. Cześć wszystkim, tu Michules, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Oczywiście rozmawiamy o Eurowizji 2026, a to czas na reakcję z Danii. Dania wybrała na Eurowizję dość nieoczekiwanie i zaskakująco, bo miała jechać Sissal z piosenką Infinity, a ostatecznie jedzie Soren Torpegat Lund. Nawet nie będę próbował wymówić nazwy tego utworu, jest on po duńsku. Wiem, że skaleczyłbym ten język i prawdopodobnie połamałbym sobie swój język, więc odpuszczam. Tak czy inaczej do Wiednia leci Soren, który był zarówno faworytem jurorów, jak i widzów, otrzymał od nich najwięcej punktów, a zaraz sprawdzimy, czy to dobry wybór na Eurowizję i czy faktycznie Dania ma szansę na jakiś dobry wynik z tego typu utworem. O tym już za moment. Oczywiście zanim to przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli chcesz mieć na bieżąco reakcje, newsy i wszelkie inne informacje związane z Eurowizją, jak również oczywiście zachęcam Cię do polubienia tego filmu, podbicia go, bo to oczywiście sprawia, że te filmy docierają szerzej i mnie też motywuje to do dalszej pracy. Nie przedłużam, bo trochę nagrań jeszcze dzisiaj mam, tak więc słuchajcie, Soren Torpegat Lund, lecimy z tematem. Brzmi bardzo nowocześnie ten początek. Trochę zapowiada się, że to będzie klubowe. Ciekawe, w jakim kierunku się to rozwinie. Yes! I like it. Bardzo fajny jest ten element sceniczny, takie tutaj szklane pudełko, szklany box. On jest bardzo plastyczny, bardzo taki wizualny, daje też możliwości taneczne. Tu widzimy, że to jakaś bardziej folia jest niż szkło. Jest też przestrzeń na wokal. Ej, on ma trochę vibe Jana. Jan po roku w Danii. Z jednej strony to jest znowu bardzo takie skandynawskie, jakbym słyszał taką losową piosenkę w każdej edycji Melody Festivalen. Ale z drugiej strony trudno się dziwić, przecież to jest ten sam region. No jest trochę tutaj akrobacji też, więc to też gdzieś tam jest przykuwające wzrok. Jest klubowo, jest fajny vibe. Yes! No jest to taki kompletny występ, bo nie dość, że mamy rekwizyt, nie dość, że mamy oczywiście piosenkę, wokal, ale też jest to zagrane, no jest bardzo party. Nie no, to jest totalnie Jan. Teraz Jan, jeśli chodzi, wiecie, o wizerunek, charyzmę. Bo on bardzo tutaj dużo daje z siebie. Jeszcze Scream! No jest to inne, na pewno. Mimo że gdzieś tam wpasowuje się w taką piosenkę, którą wiele razy już słyszeliśmy, to on dodaje tutaj dużo kolorytu. Tu jest moc, jas! Super! Fajnie się to rozkręciło, fajnie się zbudowała ta piosenka. Trochę pomysł z tymi ogniami, tu z kolei jakbym miał szukać inspiracji, to powiedziałbym Kyle Alessandro, czyli Norwegia zeszłoroczna. Wydaje mi się, że tutaj kluczowy jest występ, bo gdyby rzeczywiście zostawić samo audio, to piosenka nie jest jakaś nadzwyczajna. No mówię, taka powtarzalna piosenka, jaką już wiele razy słyszałem, ale on swoim występem i tym, co się działo na scenie, ubarwił i nadał jej taki autentyczny charakter, ale też w pewien sposób oryginalny. Mowa tutaj już nawet nie o tych tancerzach, nie o tym elemencie scenicznym, ale właśnie te screamy, była przestrzeń na pokazanie swojego wokalu, że to nie tylko jest takie, powiedziałbym, klubowe śpiewanie, ale że tam rzeczywiście jest głos, że za tym idą jakieś
jakieś umiejętności. Do tego mamy umiejętności jakieś tam, no może nie akrobatyczne, no ale jednak widać, że sobie radzi z takimi rzeczami jak sport i jest w pewien sposób wysportowany. Z drugiej strony mamy też ten taniec, jest moc i to, że to rozkręca się w trakcie utworu, bo początek jest taki, powiedziałbym, dość powolny, taki może nie melancholijny, ale jest jednak taki spowolniony i on też odnajduje się w tym klimacie, ale potem wchodzi i rzeczywiście jest 2000% energii, mnóstwo takiego imprezowego moodu w tym wszystkim, więc absolutnie nie dziwię się, że to pojechało. Oczywiście pewnie szkoda, że nie pojechała Sisal w tym kontekście, że to jest piękna historia, kiedy drugi raz reprezentant wygrywa selekcję z rzędu i jedzie na Eurowizję. To się wcale nieczęsto zdarza, bo nawet jeżeli ktoś 2 razy z rzędu jechał na Eurowizję, to zwykle dlatego, że został wybierany wewnętrznie po raz drugi, albo oba te wybory były wyborami wewnętrznymi. No a tu rzeczywiście była szansa na to, by wygrać 2 razy selekcję i zdobyć dwukrotnie z rzędu uznanie i jurorów, i widzów. Tak się jednak nie stało, bo Sisal zajęła ostatecznie 3., czyli ostatnie miejsce w superfinale, ale myślę, że Soren ma szansę przebić jej wynik na Eurowizji. Nie wiem, czy to będzie piosenka, którą będą lubić jurorzy. Nie wiem, czy oni zagłosują jakoś tak mocno na to, bo w sumie jak popatrzymy na to, co się działo na scenie, no to okej. Mi to przykuło uwagę, mi to się podobało, bo zwróciłem uwagę rzeczywiście na postać Sorena, ale czy to jest coś takiego nowoczesnego i czy to jest coś takiego, czego jeszcze nie było na Eurowizji, no to tutaj już bym z tym polemizował. Natomiast myślę, że on będzie miał sporo głosów od widzów, przede wszystkim od tych młodych widzów, którzy lubią takie propozycje, którzy też szukają właśnie takich artystów, z którymi mogą się troszkę utożsamić, którzy szukają prawdy, autentyzmu. To myślę, że jest właśnie propozycja dla nich. I tak jak widziałem jakieś komentarze, że Dania nie przejdzie do finału, uważam, że jak na propozycje duńskie, które były wystawiane w ostatnich 10 latach, to jest to jedna z mocniejszych, która ma naprawdę niezłe szanse na finał i myślę, że ma większe szanse niż Sisal na finał, bo ja pamiętam, jak Sisal wygrała swój finał Dansk Melody Grand Prix, no to było takie, że fajnie byłoby, gdyby ona weszła, no bo jest sympatyczna i jest kimś wyróżniającym się na tle duńskich reprezentantów na Eurowizji, nie jest nijaka, nie jest bezbarwna, ta jej piosenka jest bardzo taka europejska, no ale to się może w sumie różnie skończyć, no bo to też nie jest nic nadzwyczajnego. Myślę, że on ma większe szanse na finał i tego mu życzę, ale to znowu też nie jest piosenka, która raczej wygrałaby Eurowizję. Duński Jan. Duński Jan przede wszystkim jeśli chodzi właśnie o charyzmę osobowo-sceniczną, może trochę o wygląd, mniej oczywiście o propozycję, bo piosenka jest zupełnie inna, ale cóż no, jaki kraj? Taki Jan. A jak Wam podoba się piosenka z Danii na Eurowizję 2026? Dajcie znać w komentarzach, ocencie utwór od 0 do 10 i przede wszystkim napiszcie mi, czy w ogóle widzicie to podobieństwo do Jana, czy ja po prostu jestem odklejony i widzę wszystko przez pryzmat polskich preselekcji. Pewnie mi naprzeczy, że jestem odklejony. Trochę tak jest. No nic, jeżeli spodobało Wam się to wideo, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbicie kanału i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. My widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!